Nasz ostatni film o polskim rynku nieruchomości dziś, jego stanie, wzbudził ogromną dyskusję i zacytuję kilka głosów, do niej się odniosę. A dodam też, że na koniec, wracając zresztą do tamtego filmu, będzie krótka porada, krótkie wyjaśnienie, czego nie robić i dlaczego czegoś nie robić, jeżeli usiłujesz sprzedać mieszkanie, zwłaszcza jeżeli usiłujesz je sprzedać tu i teraz i dobrze. Ale najpierw przejdźmy do tego, jakie Was problemy nurtują i co żeście napisali. Film mówił o tym, że nasz rynek zasypia. Niektórzy uznali, że on wraca na normalność, a niektórzy powiedzieli, że to jeszcze nie jest zapaść. Między słowem zapaść a zasypianie jest ogromna różnica. Co naprawdę się dzieje i jak warto dziś grać na rynku nieruchomości, jeżeli chcesz sprzedać mieszkanie, to w zależności od tego, w jakiej sytuacji jesteś, o tym powiem. Jeżeli w ogóle interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy, to co tu się dzieje, to oczywiście subskrybuj nasz kanał, pisz nam w komentarzach propozycje nowych tematów. Zachęcam do wchodzenia na stronę cement24.pl, gdzie jest dużo wiedzy, nie tylko o prawie, ale o tym właśnie, jak negocjować, jak sprzedawać nieruchomości. Zachęcam, może taka wiedza się przyda. Zapraszam również do wspierania naszego kanału, ponieważ wspierający zawsze dostają więcej. Sprawdźcie sobie to na playliście dla wspierających. A żeby Was dodatkowo zachęcić do subskrybowania kanału i kliknięcia dzwoneczka, to chcę powiedzieć, że niedługo będzie na przykład audycja z prezes firmy, która zajmuje się również najmem bardzo ciekawym i porozmawiamy sobie, ale bez promowania tamtej firmy, o tym, czy lepiej jest wynająć, czy lepiej być właścicielem. Wiem, że niektórzy z Was uważają w ogóle zdecydowanie i ortodoksyjnie, że lepiej mieć własność, ale trzeba się przyjrzeć jednym i drugim argumentom i może się okazać tak, że dla jednych po prostu lepsze jest wynajmowanie mieszkania, dla innych bycie właścicielem. Każdy kij ma dwa końce i też nie ma rozwiązania idealnego dla każdego i o tym porozmawiam w tej audycji, dlatego subskrybujcie kanał, żeby dowiedzieć się, kiedy ona będzie. Ale przechodząc do tego, co wyście na razie napisali o rynku, jak żeście go określili. Zaczyna się końcówka cyklu, czyli teraz 2-3 lata chude, ciężki okres? To jest takie pytanie do nas. No, zobaczymy. Odpowiedź innego z widzów. Wystarczy, że wprowadzą 0% i wszystko zmieni się na 180 stopni. Wniosek jest prosty, ktoś powiedział, należy ignorować ceny ofertowe i opierać się tylko na cenach transakcyjnych. Czy to jest prawda? O tym też porozmawiamy, bo niekoniecznie, chociaż i tak i nie. Ofert cały czas przebywa od miesiąca, dwóch, dosłownie nic się nie sprzedaje. Jednak cen ofertowych nikt nie obniża. O tym też porozmawiamy i właśnie to będzie objęte również poradą dla sprzedających. No i ktoś oczywiście stwierdzał, rynek nie zasnął, są transakcje, absolutnie się zgadzam. Rynek jest po prostu normalny, na klienta trzeba poczekać, ponegocjować. Wszyscy są przyzwyczajeni do mega hossy, gdzie sprzedawało się wszystko w tydzień. Wraca normalność, ale bez przesady, że to jest zapaść. Od razu powiem, nigdy nie powiedziałem, że to jest zapaść. Tak, więc to jest istotne. Natomiast powiedzieliśmy, że rynek spowolnił i teraz przejdźmy do tych tematów. Słuszne spostrzeżenie, że rynek jest cykliczny i że po latach takich hossy następują lata chude, cięższy okres w sprzedawaniu. Ten cięższy okres niekoniecznie trwa 2-3 lata, czasami nawet dłużej. 3 lata trwał zjazd, co najmniej 3 lata trwał zjazd rynku od roku 2000 do 2003-2004, no to nawet 4-5 lat można powiedzieć to trwało. Potem po 2008, kiedy to było wypłaszczenie od 2007-2006, znowu mieliśmy zjazd
w różnych miejscowościach, w niektórych do 2012, w niektórych dłużej i szorowaliśmy po tym dnie gdzieś do 2015. Tak, to średnio dla Polski wychodzi. Oczywiście w waszych miejscowościach i na interesujących was segmentach rynku mogły być to trochę inne okresy, no ale to nie były 2 lata w każdym razie. No też jest prawdą, że taka obserwacja pokazuje, że na rynkach nieruchomości ten okres wzrostowy trwa dłużej niż okresy spadkowe, ale policzcie sobie, ile lat w ciągu ostatniego ćwierćwieku było spadkowych. Czy wszyscy na nich tracili? Niekoniecznie, bo może komuś udało się kupić tuż przed dnem, na dnie albo tuż za dnem, no i potem przez wiele, wiele lat czerpał profity z takiego zakupu, jeżeli to zwłaszcza zrobił inwestycyjnie. Po prostu wyczuł moment. Jeżeli kupujesz na swoje własne potrzeby, no to życie często ci decyduje. Muszę kupić mieszkanie tu i teraz. Nie mogę czekać 5 lat, bo nie będę czekał na przykład po rozwodzie 5 lat na pozbycie się mieszkania z byłym partnerem, czy też jak nam się dzieci urodzą, no to też nie będziemy czekali 5-10 lat, a na to aż kiedyś nadejdzie wreszcie jakieś upragnione dno. To są zupełnie decyzje życiowe, wyłączone jest przy nich myślenie takie mieszkanie jako dobra inwestycja. Wystarczy, że wprowadzą 0% i wszystko zmieni się o 180 stopni. Bardzo to jest prawdopodobne, że wtedy by się zmieniło. Czy wprowadzą? Nie wiem. Poczekajmy, cierpliwie zobaczymy. I teraz te zdanie kogoś, kto powiedział, że należy ignorować ceny ofertowe i opierać się tylko na cenach transakcyjnych. I powiem szczerze, z jednej strony jest to absolutnie racja, bo ceny ofertowe to są takie trochę ceny marzeń, takie wishful thinking. Chciałbym sprzedać za ileś, ale czy mi się uda, czy nie. Ale, zawsze jest jakieś ale. Jeżeli chcemy badać statystycznie jakieś ceny, to musimy wiedzieć o tym, że raportowanie o cenach transakcyjnych, takie poważne raportowanie przez GUS na przykład, to jest przesunięte o ponad 6 miesięcy. Nawet NBP, który stara się podawać te informacje wcześniej, również nam podaje trochę informacji przestarzałe. I to nie jest zarzut, broń Boże, do Narodowego Banku Polskiego, który badając rynek podaje bardzo ciekawe dane, sam je wykorzystuje czasami w opracowaniu trendów, ale zawsze Wam tłumaczę i tego trzeba mieć świadomość. Jeżeli patrzymy się na rynek wtórny, no to NBP opracował i opublikował gdzieś w połowie drugiego kwartału tego roku arkusz z cenami transakcyjnymi mieszkań, które miały miejsce, te transakcje, w pierwszym kwartale 2024. Ale na Boga, znakomita część tych transakcji, pewnie większość, została uzgodniona w trzecim kwartale 2023, bo wiele osób kupuje z pomocą kredytu i przecież zobaczcie, ostatnie kredyty z puli Bezpieczny Kredyt 2%, ku mojemu zaskoczeniu jeszcze 500 takich kredytów, umów zawarto w kwietniu tego roku, a przecież wnioski trzeba było złożyć do końca 2023. To jest przesunięcie, ale to znaczy, że ktoś, kto wystąpił o taki kredyt, to uzgadniał transakcje w grudniu, w listopadzie czy w październiku. W związku z tym przesunięciem, nawet jeżeli ktoś kupuje też za gotówkę, no to często jest ta transakcja poprzedzona jakimiś przygotowaniami. Czasami sprzedający się musi przygotować i jest to przesunięcie czasowe. I to raportowanie jeszcze takie pewne informacje o aktach notarialnych następuje później. Czyli gdybym teraz śledził wyłącznie ceny transakcyjne, no to powiedzmy oglądałbym obraz rynku, to co działo się 5-6 miesięcy na nim. Jeżeli rynek idzie stale w górę, no to widzę sobie idzie w górę, dalej działam, a jak spada, no to też dostosowuję się do tego. Ale na tych momentach przełomowych, na górce, na dołku, to już trzeba szybciej reagować. I tutaj czasami pomocne są ceny ofertowe, chociaż też nie do końca, bo te ceny ofertowe widzimy, że tak powiem, na bieżąco.
dzisiaj widzimy te ceny ofertowe. Tak naprawdę to te ceny ofertowe są również pochodną zachowania się na rynku i oglądania tego, co się dzieje i reagowania na to zachowanie rynku, więc teoretycznie można powiedzieć, że ceny ofertowe idą bardzo często za rynkiem, a nie przed rynkiem, szczególnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z cenami opadającymi. To wtedy zdecydowanie one idą za rynkiem. No, ale są szybciej widoczne i oczywiście nie należy się kierować w zakupie, w ocenie wartości jakiegoś mieszkania ceną ofertową, ale jeżeli chcemy rozpoznać trend, to czasami te ceny ofertowe są bardzo przydatne do właśnie rozpoznania tego, w którym momencie na rynku jesteśmy. Tak więc nie można powiedzieć ortodoksyjnie, trzymajmy się wyłącznie cen transakcyjnych, trzeba znać różnice między jednymi a drugimi, wiedzieć jakie jest uwarunkowanie i po prostu patrzeć się na to, co się dzieje na rynku. A bardzo słuszna uwaga jest kogoś, kto napisał, że ofert cały czas przybywa i że tego przybywania ofert nie widać w cenach ofertowych. No właśnie, bo mówiłem, liczy się liczba transakcji i liczy się liczba ofert. Jeżeli ofert przybywa, a transakcji spada, to znaczy, że rynek słabnie, a ceny ofertowe często jeszcze z rozpędu mogą nadal iść w górę albo utrzymywać się na jakimś poziomie, ale jeżeli ma dojść do transakcji, to następują wtedy głębsze negocjacje, obniżki większe cenowe i to już jest sygnał, że coś się dzieje na rynku, jeżeli chodzi o przełamywanie tej górki. Przypomnę też, że mówiliśmy w audycji, że w ostatnich latach już kilka razy rynek układał się do snu i potem został czymś uratowany, a to COVID-em, a w zasadzie zerowymi stopami procentowymi, jakie były wtedy, a to napływem Ukraińców i podbiciem zainteresowania wynajmowaniem mieszkań i zakupami inwestycyjnymi, a to właśnie bezpiecznym kredytem 2%. Czy rządzący nam zgotują następną taką pomoc? Nie wiem, zobaczymy, poczekamy. Musimy być cierpliwi. Transakcje są, ale teraz przejdźmy do tego, o czym Wam powiedziałem i obiecałem, że Wam powiem. Do porady dla sprzedających. Już w tamtym filmie zaśmiałem się mocno i ktoś napisał, ale przecież, dlaczego pan się śmieje, jak wielu agentów nieruchomości ogłasza, że cena jakiegoś mieszkania jest do negocjacji. Oczywiście, przecież to widać wszędzie takie ogłoszenia. Sprzedajesz samochód albo kupujesz i ktoś pisze cena do negocjacji. Sprzedaje mieszkanie chytrze, czy to agent, czy też sam sprzedający i widzi, że do niego nie przychodzą jakieś tłumy sprzedających, albo w ogóle tłumy kupujących, przepraszam, albo w ogóle nikt nie przychodzi, no to wpada taki ktoś na chytry sposób zachęcenia i pisze cena do negocjacji. Jakby ten, kto chce kupić samochód, kto chce kupić mieszkanie, nie wiedział, że cena wystawiana przez sprzedających jest właśnie ceną do negocjacji. No to jeżeli nie masz klientów, którzy oglądają Twój samochód czy Twoje mieszkanie, no to jak chcesz to sprzedać? Ale wpadasz wtedy na pomysł, tak jak wszyscy inni, czy jak większość innych, napisze cena do negocjacji. Twój sąsiad, który sprzedaje mieszkanie, też jest taki chytry często i pisze, że mieszkanie i cena do negocjacji. Ale może pomyśl, że aby dobrze sprzedać, to trzeba mieć wielu oglądających, żeby można było wybrać spośród tych oglądających i pomyśl o tym, czy nie lepszym sposobem zamiast napisać cena do negocjacji jest po prostu obniżenie ceny ofertowej i spowodowanie, żeby ludzie przychodzili, oglądali. Ja wiem, że u Ciebie zaraz się budzi strach. Boże, ja obniżę tę cenę ofertową, no i wtedy już sprzedam tanio, nikt ten bogacz nie przyjdzie do mnie kupić. Tymczasem to jest w ogóle totalna bzdura. Jeżeli masz niższą cenę ofertową, przychodzą ludzie. Jeżeli wystawiłeś za niską cenę ofertową, no to nagle masz lawinę ofert.
i wtedy możesz przeprowadzić taką mini licytację, nazwijmy to w uproszczeniu licytację, i negocjować z tymi ludźmi, rozmawiać, mieć ileś osób chętnych do kupienia, do rozmowy, ustalać z nimi warunki sprzedaży nieruchomości. Przypomnę zresztą, że tak naprawdę przy sprzedaży nieruchomości to nie gra rolę często tylko cena, bo czasami to, kiedy ma nastąpić wydanie tej nieruchomości, jak długo możesz w nim pomieszkać po sprzedaniu, czy ktoś ma kredyt, czy na gotówkę. No różne warunki są i to wszystko wymaga negocjacji i z jednej strony są oczekiwania kupującego, a z drugiej twoje i gdzieś to trzeba pogodzić. Czasami zresztą takie negocjacje właśnie z powodu tych obocznych warunków wcale nie wygrywa ten, kto proponuje najwyższą cenę. Też tak bywa, ale to jest twój wybór, żeby sprzedać nieruchomość, dobrze ją sprzedać, to musisz mieć ileś osób do rozmowy. No, ja mówię tutaj o takich nieruchomościach typowych, o takich, gdzie jest wiele osób potencjalnie zainteresowanych, no bo jeżeli to będzie jakaś dziwaczna nieruchomość, na którą, albo jakaś taka super, na którą kupić zdarza się raz na 2-3 lata, to w ogóle są inne techniki sprzedaży. Nie będę o tym teraz mówił. Chcecie wiedzieć, wejdźcie sobie na stronę Syment24.pl i tam znajdziecie w ogóle szkolenia właśnie o technikach sprzedaży i technikach negocjacji. Nie róbcie tego, co robią wszyscy. Nie piszcie chytrze cena do negocjacji, bo każdy to wie. Nie zachęcacie tym prawie nikogo do przyjścia, a w zasadzie to takim doświadczonym nabywcom, którzy traktują ten rynek profesjonalnie i na nim działają, to tym napisaniem, że cena do negocjacji, to jedyne co robicie, to pokazujecie swoją taką bezradność, takie już oddanie wszystkiego stronie sprzedającej i po prostu często sprzedajecie taniej, niż gdybyście odważyli się urealnić swoją cenę ofertową i za nią sprzedawać. Co to znaczy urealnić? Bo jeszcze jedna taka uwaga. Kiedy rynek dochodzi do takiego okresu, że jest przełom na rynku i to powiedzmy są jakiś, pokazałem teraz ten garb, który pokazują ceny ofertowe, to pamiętajcie o jednym zjawisku. Bardzo często wy, jako właściciel, jak widzicie cenę, że sąsiad sprzedał za 100 zł, to sami podświadomie w ogóle dajecie 110, bo uważacie, że to jest wasze mieszkanie i lepsze. To już jest zgubne. No ale jak rynek idzie w górę, to za jakiś czas tę cenę osiągacie. Ale jak rynek spada, a wy zastosujecie taką samą metodę, to znaczy, że wy jesteście ciągle ponad rynkiem, ponad ceną taką, która jest akceptowana przez rynek. I jak rynek spada, to bardzo często ja mam takie doświadczenia, co robią klienci. W danym momencie dobra jest cena ofertowa 100, ale oni dają akurat 110 za 3-4 miesiące. Dobra jest cena 90, ale oni pamiętają, że wtedy, kiedy zgłaszali wcześniej tę nieruchomość, to ta dobra cena to była 100. No to przy cenie tej takiej dobrej, nazwijmy w cudzysłowie, dziś obowiązującej 90, oni są na poziomie 100. Za 3 miesiące cena obowiązująca jest 80, a oni obniżają, ale do jakiego poziomu? Do tych 90. I tak po tych schodkach mogą zbiegać i w pewnym momencie następuje zmęczenie. A niech to kupi ktokolwiek, niech da choć złamany grosz, bylebym się pozbył tej nieruchomości, której już 3 lata sprzedać nie mogę, albo i więcej, bo czasami tak to trwa. I wtedy akurat sprzedają, kiedy właśnie rynek się odbija, albo w ogóle opuszczają dramatycznie poniżej rynku i sprzedają taniej niż mogli. Te różnice ja znam z własnej praktyki, z obserwacji, jak zachowywali się dziwnie niektórzy sprzedający przywiązani do swojej nieruchomości. Uwierzcie mi, że byli tacy, którzy po 3 latach sprzedali o 50% taniej niż mogli to sprzedać wcześniej, 3 lata. Tak to bywa. Dodam też, że jeżeli jest ten rynek zmienny i na przykład on spada, a jeżeli na przykład kupujesz, sprzedajesz jakieś mieszkania, ale chcesz sobie, masz małe mieszkanie i chcesz je sprzedać po to, żeby mieć pieniądze z tego mieszkania plus swoje oszczędności na kupienie dużego mieszkania,
to jest wcale akurat niezły moment zrobienie tego na rynku spadającym, bo cóż z tego, że swoje mieszkanie sprzedasz trochę taniej niż to było na przykład 3 miesiące temu albo pół roku, ale twoja dopłata do tych metrów brakujących w międzyczasie będzie też niższa. Wobec tego tak naprawdę te metry swojego mieszkania, w cudzysłowie i w uproszczeniu, przełożysz w tamto mieszkanie i jeszcze tej dopłaty, tych Twoich oszczędności starczy Ci na kupno większej ilości metrów. Pomyśl o tym. Tak też działa rynek. To jest wniosek z tego, że jeżeli się potrafi handlować, to nawet na tym rynku spadającym można zrobić taki dobry, bardzo prosty dla siebie interes, jeżeli chcesz na przykład zamienić mieszkanie większe na mniejsze. No, można ten temat rozwijać, ale to już nie w tej audycji. Zapraszam Was na symen24.pl. Tam znajdziecie wiele informacji o rynku nieruchomości. Przypominam, że będzie wkrótce audycja właśnie najem kontra posiadać. Pod względem finansowym omawiany ten problem i takim też trochę życiowym z bardzo ciekawym gościem. Subskrybujcie ten kanał, żebyście wiedzieli, kiedy ta audycja będzie. Piszcie nam w komentarzach to, co sądzicie o rynku, swoje doświadczenia z rynku, bo to jest fajna wymiana myśli. Zapraszam do wspierania kanału. Wspierający zawsze coś dostaną więcej. Zobaczcie sobie na playlistę właśnie dla wspierających. No i cóż, trzymajcie się, cześć.